pełną konfigurację metromierza. Przejdziemy przez wszystkie parametry. Wy na co dzień nie będziecie prawdopodobnie musieli niektórych z nich w ogóle dotykać. Zaczynamy od doprowadzenia do ekranu startowego, czyli kresek. Długo menu nacisnąłem. Naciskam jeszcze raz długo menu, żeby wejść do menu. Jestem. Konfiguracja. Pierwszy parametr, typ metromierza. Praktycznie nigdy nie wykorzystany. Metromierz nadrzędny, ewentualnie współpracujący z Garminem. Zawsze zostawiamy metromierz nadrzędny. Unit, jednostki. Metryczne, imperialne, czyli mile. Zostawiamy metry, no chyba że ktoś jedzie na rajd w takie miejsce, gdzie liczą w milach. Impulsy odpowiadają za włączenie naliczania z czujników kół. Gdy jest on, będą obsługiwane czujniki, przy off nie będą obsługiwane czujniki. Wyłącza to jeden i drugi czujnik. Ustawienie, który czujnik ma pracować lub czy ma pracować suma, jest w innym filmie pokazane. Zostawiam na razie na on. GPS. Wewnętrzny lub brak. Jeżeli wasz metromierz jest wyposażony w GPS, zawsze zostaje wewnętrzny. GPS typ. W starszych metromierzach może tego nie być. Pojawia się New, Old. Stare metromierze na bank mają Old, produkowane od 2023, mogą już mieć nowy GPS. Wybranie złego typu powoduje, że nie będzie szukał modułu GPS, czyli ta dioda w ogóle nie będzie ani migała, ani zapalała się, nic się z nią nie będzie działo. GPS-D odpowiada za to, czy metromierz nalicza drogę z GPS-u, czy nie. Teraz naliczałby, teraz nie będzie naliczał. Zostawiam na on. GPS metod. Zostawiacie GPS 1 do czasu, aż pojawi się informacja, że można korzystać z innych metod odliczania. Ustawienia ekranu w trybie dojazdowym. To jest najczęściej używany przez Was tryb, w którym głównym pomiarem jest pomiar drogi. Wchodzę. Pyta się, co chcę mieć na pierwszym wyświetlaczu. Zostawiam tryb, tak jest domyślnie. Co chcę mieć na drugim wyświetlaczu? Przestawię sobie na kurs. Track. Na trzecim wyświetlaczu chcę mieć drogę długą. Zatwierdzam. Te parametry będą zawsze domyślnie wywoływane po włączeniu tego trybu. Tryb odcinka specjalnego. To samo. Możemy wybrać to, co nas interesuje na poszczególnych wyświetlaczach. Timer, czyli czas od startu na odcinku specjalnym najczęściej jest wybierany, jest domyślnie on ustawiony. Kolejne menu, to co ma się wyświetlać podczas wywołania trybu azymut. Kurs do celu, wskaźnik do celu i odległość do azymutu. Tu nie ma wielkiego wyboru. 0K. To jest multi-K. To jest włączenie, wyłączenie wielu współczynników. W tej chwili przy OFF mamy jeden współczynnik kalibracyjny dla czujników z kół. Gdybym włączył ON, będę miał tych współczynników 9. Mogę zaprogramować różne współczynniki dla różnych rodzajów opon. Zostawię na ON i pokażę za chwilę w innym filmie kalibrację, gdy mamy ten wiele współczynników włączone. 0. On, off.
Zeruj drogę po azymucie. Trasujecie azymut, metromierz doprowadza Was do punktu, do którego macie dojechać. Przechodzicie do trybu distance dojazdowego i macie wyzerowaną drogę. Najczęściej tak jest to zapisane w książce. Rozdzielczość drogi. DSTR. W tej chwili jest 10, 100, 1 metr. Przy wybraniu 1 wszystkie liczniki drogi będą miały do 1 metra. Przy wybraniu 10 wszystkie liczniki drogi będą miały 10 metrów. Korekta drogi długiej też będzie 10. Przy wybraniu 100 droga krótka będzie miała rozdzielczość 10 metrów, droga długa 100 metrów i korekta ze strzałek będzie miała wartość 100 metrów. Może to być przydatne przy bardzo długich rajdach i bardzo długich odcinkach. Zostawiam na 10. Wersja programu. Żeby zapisać te ustawienia, które zrobiliśmy, trzeba nacisnąć długo menu i poczekać, aż metromierz zapisze.